AI tak naprawdę to nie jest coś, co nas zastąpi, tylko AI to jest bardziej nasz amplifikator, czyli zwiększa nasze możliwości. Właściciele małych i średnich e-commerce'ów, jeżeli dotychczas nie wykorzystywali AI, to od czego powinni zacząć? Nie zrobicie nic efektywnego z AI, jeśli nie macie tej podstawy, tego fundamentu. To jest dla mnie klucz. Był taki hype, wszyscy wdrażamy chatboty, było takie bardzo duże zniesmaczenie po stronie klientów. No i teraz pytanie, jak podejść do tego mądrze po stronie e-commerce'u? Nie będzie odwrotu wdrożenia AI, automatyzacji w dzisiejszym świecie. Naprawdę, ja tego nie widzę. Czym faktycznie AI może wspierać e-commerce? Bardzo dużo właścicieli e-commerce'ów są tak zestresowani, zagonieni, że nie mają czasu na to eksperymentowanie. Eksperymentowanie jest niezwykle ważne. Partnerem podcastu jest Edron. To CRM z Marketing Automation zaprojektowany konkretnie pod e-commerce. Integracja trwa dosłownie kilka minut, a na start dostajesz gotowe scenariusze automatyzacji i newslettery, które AI dopasowuje do Twojego sklepu i zachowań klientów. Komunikacja działa wielokanałowo. E-mail, SMS i WhatsApp, a narzędzia on-site pomagają realnie zwiększyć konwersję na stronie. Do tego dochodzi bardzo mocne wsparcie zespołu, najszybszy zwrot z inwestycji i plan darmowy, dzięki któremu możesz wystartować bez kosztów. Jeśli prowadzisz mały lub średni sklep internetowy i myślisz o uporządkowaniu CRM-u oraz automatyzacji marketingu, to koniecznie kliknij w link w opisie tego odcinka. Cześć, z tej strony Patrycja Kościołowska. Witam Cię w podcaście w algorytmach internetu. Moim gościem jest dzisiaj Adrian Kaczkowski. Adrian, po pierwsze to bardzo Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. A po drugie, chciałabym, żebyś pokrótce opowiedział naszym słuchaczom, czym się teraz zajmujesz, w czym jest Twoja ekspertyza. Cześć Patrycja, ja w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie też do podcastu, więc myślę, że jest to mój pierwszy raz, więc to jest w ogóle dla mnie z podcastem i z nagraniem bardzo miła rzecz. A jeśli chodzi o rzeczy, którym się zajmuję, no to zajmuję się już od wielu lat wdrożeniami marketing automation na, powiedzmy, bardziej zaawansowanych systemach. Jeden kolega, który przychodził z jednej firmy do drugiej, nie będę reklamował, ale przy tajemnicą nie będzie, że pracując co dzień na Synaisie, powiedział, że Synais to jest taki trochę Mercedes wśród rozwiązań marketing automation, przynajmniej w Polsce. Ale od 5 lat też zajmuję się bardzo mocno tą generatywną sztuczną inteligencją i pomagam firmom wdrażać, szkolić, w ogóle bardzo lubię edukować i też pomagać firmom wdrażać sztuczną inteligencję. A myślę, że taką moją przewagą, którą ja wnoszę często do firm, jest to, że znajduję takie ukryte przewagi konkurencyjne z perspektywy strategicznej. No i też, Patrycja, znasz mnie bardzo dobrze, nieraz rozmawiamy, ja łączę też taką wiedzę usługową, e-commerce'ową i produktową, więc myślę, że to generalnie w pewien sposób mnie wyróżnia. I myślę, że mogę powiedzieć, że ja się czuję bardzo dobrze w takich tematach strategiczno-operacyjnych, głównie strategicznych, jakby to mi sprawia największą frajdę. Super, czyli spotkało się dwóch strategów. Tak można powiedzieć. Tak, ja się mega cieszę. Fakt jest taki, że my się poznaliśmy po prostu prywatnie i te ścieżki nasze zaczęły się łączyć właśnie w tematach e-commerce'u, marketing automation i też AI. I tę dzisiejszą rozmowę chciałabym zacząć właśnie od tematu AI, bo mam takie poczucie, że ten hype się stał 3-4 lata temu i cały czas jest taki bardzo wysoki, na zasadzie wszyscy wdrażamy AI nam zabierze pracę i tak dalej. Natomiast chciałabym poznać Twoją perspektywę na to, w czym faktycznie AI może wspierać e-commerce, bo grupą naszych słuchaczy są tutaj przede wszystkim właściciele e-commerce'u, więc chciałabym, żeby nasza rozmowa była jak najbardziej użyteczna dla nich. Super. Jeśli chodzi o e-commerce, to moim zdaniem, przede wszystkim z mojej perspektywy, AI może wspierać bardzo mocno w personalizacji. Wyobraź sobie taką sytuację. Masz na przykład sklep, który sprzedaje karmę dla zwierząt. Tych psiaków jest naprawdę bardzo dużo. Tak swoją drogą uwielbiam psy, koty, wszelkie zwierzęta. Jestem ogromnym fanem i jestem typowo pro animal. I możesz sobie posegmentować, jaki to jest zwierzak, czy to jest pudel, czy to jest dog. I jakby to też są zwierzęta, które mają różne potrzeby. Na przykład dla pudla może wystarczyć mała zabawka, a dla wielkiego doga, który de facto jest połową nasz często, taka mała zabawka nie wystarczy. I teraz możesz personalizować też komunikat pod konkretnego właściciela, bo właściciel doga będzie miał inne potrzeby, inną w ogóle też sposób nawet lifestyle'u, a na przykład właściciel pudla, shih tzu czy mniejszych psów, no wiadomo, będzie poruszał się w takich, powiedzmy, bardziej zamkniętych sferach, jak wyjście po prostu na
na potrzebę z psem. I teraz możesz personalizować te komunikaty z AI. Na przykład wziąć sobie persony z raportu. Mamy raporty na przykład o właścicielach zwierząt. No, tajemnicą w zasadzie nie jest, że mamy więcej dzisiaj psich rodziców niż normalnych rodziców i ten trend jest raczej rosnący. No i teraz wyobraź sobie, że bierzesz sobie raport, generalnie zasilasz to AI-em i mówisz, żeby przeanalizował, zrozumiał na początku, co to w ogóle jest za branża. Potem mówisz mu, że to jest moja branża i na przykład chciałbym stworzyć sobie segmentację na przykład pod tą konkretną branżę. I AI potrafi zrobić tak niesamowite rzeczy, że no myślę, że oboje byśmy byli w szoku, jakie insighty potrafi w ogóle wyciągnąć z tych danych i co też, w jaki sposób potrafi spersonalizować tą komunikację, na którą byśmy pewnie nawet czasami nie wpadli. Bo AI tak naprawdę to nie jest coś, co nas zastąpi, tylko AI to jest bardziej nasz amplifikator, czyli zwiększa nasze możliwości, zwiększa nasze, powiedzmy takie kwestie związane z wymyślaniem pewnych nowych rzeczy, aniżeli, że AI po prostu nas zastąpi i generalnie będzie robił wszystko za nas. To jest w zasadzie, ja w to nie wierzę i myślę, że jeszcze przez parę następnych lat to nie będzie możliwe. Okej, używasz takiego sformułowania, że weźmiemy raport i wrzucimy do AI. To ja bym chciała tak zrozumieć praktycznie. Prowadzę e-commerce, mam raport, nie wiem, załóżmy z Analyticsa, z Mety, czy z różnych innych narzędzi, to do którego AI mam to wrzucić? Co mam zrobić, tak praktycznie? To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno, jeśli to są dane wrażliwe, to do żadnego, które nie jest bezpłatne. Dobrze, przeważnie jest tak, że firmy mają albo Copilota, albo Gemini'a. Ja osobiście tutaj bym sugerował Gemini'a, z tego względu, że no jest to jednak narzędzie, które jest trenowane na danych analitycznych, na digitalu, ma zasilone frameworki, jak framework na przykład YouTube'a ABCD, który określa zaangażowanie, więc tutaj generalnie bym polecił do tego, ale jest masę wyspecjalizowanych też rozwiązań, które specjalizują się właśnie w rozwiązaniach digitalowych. I tutaj nie przytoczę konkretnego rozwiązania, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o ten raport, to ja bym skrzyżował raport z Google Analyticsa, na przykład ewentualnie z innych rozwiązań jak Hotjar i Clarity i połączyłbym to z ogólnie dostępnymi raportami na temat na przykład kim jest persona, kto jest jakby personą, która kupuje na przykład karmę dla zwierząt. Bo jest bardzo dużo bezpłatnych raportów i jest je bardzo niezwykle łatwo znaleźć. Czy właśnie kosztują Gemini czy Perplexity, które służą do tak zwanego deep researchu, czyli głębokiego researchu, który w zasadzie jest robiony za nas. Jeśli połączymy te dane nasze z raportem takim ogólnodostępnym na temat trendów, na przykład właśnie na tym rynku, powiedzmy pet, to mogą się wydarzyć naprawdę niesamowite rzeczy. Dobrze, to musisz rozwinąć ten temat. Co się takiego może wydarzyć? To znaczy, jakie insighty mniej więcej możemy wyciągnąć, biorąc pod uwagę raporty z narzędzi, które mamy dostępne i krosując to z takim raportem trendowym z rynku. No właśnie, może połączyć ten trendy z obecnym zachowaniem klienta, czyli często analityka mówi nam, że coś działa albo w jakiś sposób, ale nie wiemy dlaczego coś działa. A raport, który jest trendowym, często tłumaczy dlaczego coś działa, jakie są zmiany i jak to też będzie wyglądało w przyszłości, więc możemy dostosować ten swój e-commerce nie tylko do obecnej sytuacji tu i teraz, ale do przyszłych zmian. Jak na przykład ludzie zamawiają, w jaki sposób jakie najczęściej na przykład karmy, jakie są trendy w tej karmie, czy na przykład są w stanie zapłacić może więcej za lepszą karmę, czy na przykład dla nich jest ważna obsługa klienta, czy może zdrowie tego psiaka, czy może na przykład ja mam kota, na przykład, żeby w ogóle nie pamiętać o tym, że kończy ci się jedzenie i nagle w panice zamawiasz jedzenie, okazuje się, że nikt tego jedzenia nie ma, a ty masz na przykład zwierzę, tak jak mój kot z IBS-em, który po prostu musi jeść jedną karmę. No i generalnie robi się problem, bo nikt tak naprawdę w żadnych sklepach zoologicznych dookoła twojego osiedla, a czasami nawet w mieście, nie ma tej karmy. I to jest takie myślenie proklienckie, takie, no trzeba myśleć jednak często czasami 2 kroki za klienta i tu się pojawia coś, myślę, co ty lubisz i ja też lubisz o tym rozmawiać, mianowicie słowo subskrypcja. Tak, myślę, że wątek subskrypcyjny możemy na chwilę odłożyć, do czego za chwilę wrócimy. Ale chcę jeszcze podrążyć trochę ten temat, jak połączyć dane, co można z tego ciekawego wyciągnąć. Czyli przykładowo, jeżeli rozumiem, że sprzedaję karmę dla psiaków, mam już pewną pulę klientów, nie wiem, 100, 200, 1000, którzy kupują, czyli wiem, co kupują, z jaką częstotliwością, za jakie pieniądze, to krosując to z takimi raportami trendowymi, to rozumiem, że mogę jeszcze na przykład zobaczyć, że nie wiem, w Stanach rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem dla zwierząt, albo rośnie zainteresowanie suplementami dla zwierząt i w jakich konkretnie aspektach, tak?
Tego Tak, typu dokładnie. I na przykład co powinnaś prowadzić. I to jest bardzo prosta rzecz, której większość e-commerce'ów nie robi. I tu już nie mówię AI, ale AI to może ci też pomóc stworzyć. Na przykład prosta ankieta albo nawet coś bardziej angażującego, takie mikropytania, które pomogą ci zrozumieć potrzeby klienta. Nie tylko te obecne, ale te na przykład może przyszłościowe. Jeśli chcesz prowadzić, tak jak powiedziałaś, jakieś suplementy dla diety albo na przykład coś innego, no to możesz bardzo szybko sprawdzić na swojej bazie, czy to w zasadzie ma sens. Bo często e-commerce robią tak, że kupuję coś, bo wydaje mi się, że to będzie miało sens dla mojego klienta, a tego sensu to kompletnie nie ma. Ani się to nie pokrywa w danych sprzedażowych, ani w niczym innym. Co więcej, jest takie narzędzie jak Manus i jak wiemy, jest takie narzędzie jak SimilarWeb i ono jest bardzo drogie, ale Manus dzisiaj udostępnia to rozwiązanie za darmo, więc kupując Manusa albo nawet korzystając z darmowych kredytów, możemy się dowiedzieć na przykład, co ewentualnie sprzedaje się u konkurencji. Bardzo prosty sposób, nie płacąc za drogie narzędzia. Okej, to jest super ciekawy wątek. A powiesz coś więcej na temat Manusa, tego, jakie tam dane można znaleźć i faktycznie jak to można wykorzystać i Jasne. jak to zapromptować? Z Manusem jest pewien problem, bo niedawno Manus miał należeć do Mety, już należy do Mety, a okazało się, że Chińczycy nie chcą, żeby Meta przyjęła Manusa, bo wiele osób jeszcze nie zna Manusa, jest paru fanów w polskim internecie, jak Krzysztof Wojewodzi czy Artur Jabłoński Manusa i ja należę też do jednych z nich. I na przykład Manus ma najlepszy tak zwany white research, czyli ten głęboki research. Dlaczego? Bo Manus, bo nie wiem, czy wiesz, ale to też są takie dane, że większość tych rozwiązań AI-owych wchodzi tylko na 18% stron. Jakby przeszukuje tylko 18% stron, nie więcej. Ale przyszukuję to, nie wiem, tylko od samej Od góry, góry? od samej góry i 18% stron i to jest wszystko. I to są potwierdzone dane przez założyciela Surfer SEO. Ja też tę osobę bardzo szanuję, więc wierzę, jakby coś mówi, no to mówi, to są sprawdzone rzeczy. I white research generalnie wchodzi dużo głębiej. I ja też to sobie porównywałem. I często jak zobaczysz na przykład, jak wyszukujesz to z deep researchem, to wyszukiwanie trwa, 2-3 minuty i to jest skończone. Manus często przeszukuje te strony, wchodząc na nie bardzo głęboko i na przykład to przeszukiwanie, jeśli masz dobrego prompta, to trwa na przykład 10-15 minut. I to jest rzeczywiście prawdziwe przeszukiwanie stron. Co więcej, jak pytałeś mnie o promptowanie, to dobrze wskazać w ogóle strony, na których ma szukać, bo często jest tak, że my zadajemy ogólne na przykład tam zapytania, znajdź mi na przykład taki raport na temat na przykład właśnie branży pet food. No i to jest strasznie ogólne, ale moglibyśmy napisać, że znajdź mi raporty w polskim i zagranicznym internecie. Możemy też wskazać konkretne strony jak GfK, Polonia i tak dalej, czy ewentualnie firmy, które zajmują się researchem i wiemy, że tam to można znaleźć, bo często jest tak, że te modele, one pomijają te konkretne strony. Jakby upraszczają sobie ten research. A jeśli wskażemy mu strony i powiemy, żeby jeszcze przeszukał inne podobne strony, to generalnie działa to bardzo dobrze. Powiem szczerze, jak chcecie odnaleźć strony, których nie ma, albo nie macie pojęcia o nich w internecie, to możecie zrobić taki myk. Wchodzicie do Gemini'a i robicie po prostu ten proste promptowanie, żeby znalazł wam wszystkie strony, bo ja zauważyłem, że Gemini potrafi czasami nawet przeszukać i 4000 stron. To jest bardzo dużo. I nieraz mi się zdarzyło, że Gemini odkrył mi strony, o których nie miałem bladego pojęcia, a były bardzo wartościowe. I teraz te strony możecie zasilić na przykład do Manusa, powiedzieć Manusowi, żeby wziął te strony pod uwagę w kontekście researchu. No i musicie być bardzo precyzyjni, trzeba bardzo być precyzyjnym, co my w zasadzie chcemy zrobić z tym researchem, tak? Jakby, że potrzebuję tego researchu do na przykład przeanalizowania branży, prowadzę sklep internetowy właśnie na przykład z jedzeniem dla psów, kotów i na przykład chomików, powiedzmy dżungarskich. No i teraz musimy to być bardzo precyzyjni i na przykład jakich raportów na przykład też nie chcemy, co chcemy znaleźć i czego my oczekujemy po tym generalnie wyszukaniu, że na przykład, żeby to były raporty powyżej na przykład 20-30 stron. Tak, żeby to nie były jakieś proste wpisy na blogu powiedzmy, które zawierają 1000 znaków, które nic nie wnoszą, tylko szukamy konkretnych rzeczy. Wręcz możemy nawet dać mu przykład takiego raportu, który mamy gdzieś na dysku, że to jest dla nas po prostu coś, czego my generalnie rzeczywiście szukamy. Super, mega. Zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś w kontekście zbudowania takiej ankiety pod kątem tego, czego mogą chcieć nasi klienci za chwilę. Jakbyśmy mogli ten wątek pociągnąć w kontekście właśnie czy Manusa, czy wykorzystania innych narzędzi do tego, ale tak praktycznie podpowiedzieć, jak taką ankietę zapromptować, jakich pytań użyć. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby klientom powiedzieć, jeśli szczególnie to jest baza, która jest związana z tobą jako marką, żeby powiedzieć, że
można nawet delikatnie nas krytykować za pewne rzeczy, żeby być szczerym w tym generalnie, o czym się mówi, bo my, nie tylko Polacy, ale ogólnie Europejczycy, lubimy być politycznie poprawni i nie lubimy generalnie powiedzieć czegoś, bo ktoś się obrazi, bo my nie chcemy. Nie, my generalnie zbieramy te dane po to, żeby się czegoś dowiedzieć, więc musimy to przedstawić. Ogólnie ja nie zalecam robienia też konkursów, że ktoś coś wygra, bo generalnie wtedy prześcigiwanie się na najlepszą odpowiedź i wcale te odpowiedzi nie są prawdziwe. Maksymalnie od 5 do 7 pytań. A jak to spromptować? No jest kwestia właśnie, kto jest twoją grupą docelową, to sobie ustalmy. Jaki ty biznes prowadzisz, bo ten kontekst musi być bardzo ważny, jak promptujemy z AI-em. Możecie korzystać na przykład z gotowych też rozwiązań jak Surveycate, które ma bardzo dużo gotowych. Ja w ogóle jestem fanem, jak coś robicie, to róbcie to z narzędziem, które jest dedykowane do tego, bo oni mają bardzo dużo sprawdzonych szablonów. I na przykład, jeśli nie chcecie korzystać z rozwiązania Surveycate, który kosztuje naprawdę jakieś śmieszne pieniądze, bo to gdzieś porównywałem, to możecie spojrzeć nawet na te szablony, które tam są i spromptować sobie twój gotowy. I teraz przemyślcie, czego wy chcecie się dowiedzieć. Jeśli uzyskacie odpowiedzi na te dane, to zastanówcie się, czy w zasadzie, jak będzie mieć dostaniecie te odpowiedzi, czy wy będziecie potrafili z tego zrobić jakiś użytek. I teraz promptowanie takiej ankiety jest proste, bo wystarczy wpisać właśnie swoją grupę docelową, kto to jest, w jakim jest wieku, gdzie mieszka, jakie ma preferencje zakupowe. To możecie się też dowiedzieć właśnie ze wcześniejszych raportów tych trendowych i na przykład poprosić AI, żeby podsumował wam ten raport. I można nawet zrobić bardzo ładny reverse engineering, jeśli nie znacie się na promptowaniu. Możecie po prostu poprosić, żeby AI wcielił się w rolę specjalisty do tworzenia promptów, czyli prompt engineeringu i pomógł wam stworzyć bardzo dokładny prompt pod konkretny cel. Nie jest to nic specjalnie skomplikowanego. Okej, to dalej pociągnijmy ten temat. Mamy sklep e-commerce dedykowany właśnie z tą karmą dla psiaków, kotów. Jesteśmy w klimacie zwierząt. Sprzedajemy tylko karmę i się zastanawiamy, jak rozwijać nasz e-commerce pod kątem, załóżmy, zwiększania wartości naszego klienta. Czyli rozumiem, że moglibyśmy skorzystać potencjalnie z gotowych ankiet, które już są stworzone. Tak, na przykład. Okej, a mamy jeszcze jakiś inny kierunek? Możemy na przykład sobie, powiedzmy, stworzyć, bo są też takie ankiety, które ja podpowiem, to nie są jeszcze jakiś taki popularny temat, ale na przykład mamy generatywne AI, ona się potrafi z nami komunikować. I teraz na przykład bardzo dużo ankiet jest pasywnych, ale są pewne rozwiązania, które wyobraź sobie, potrafią na przykład o pewne rzeczy dopytać jakby dynamicznie, czyli ty nie musisz projektować całych ankiet od podstaw, one mają gotowe ankiety, zadajesz 1-2 pytania, a potem całą konwersację ciągnie ci AI. I ja już takie rozwiązania widziałem i te rozwiązania są też jakby przetłumaczalne na język polski, bo też to weryfikowałem. I dzisiaj na przykład ankieta już nie jest tylko statycznym narzędziem do zbierania informacji, ale może być takim trochę twoim partnerem, socjologiem, antropologiem, który dopytuje o pewne rzeczy. I możecie właśnie spromptować to w konkretnym kierunku. Najważniejsze, żeby sobie określić cel ankiety. Co wy chcecie zrobić? Czy chcecie zbadać na przykład, jak jest postrzegana marka? Czy chcecie na przykład zrozumieć, co poprawić w komunikacji, załóżmy, e-mail marketingowej, komunikacyjnej? Czy chcecie zobaczyć na przykład, czy wasza reklama działa, w jaki sposób działa? I to jest bardzo proste spromptowanie tego. Ja wrócę do tego, że wy nie musicie być mistrzami promptowania, bo jak na przykład jest taka metoda 12 pytań. Poproście AI, żeby zadał 12 pytań o wasz biznes, o was, o to, ile macie czasu, kim jesteście, czy macie dzieci, czy nie macie dzieci i tak dalej, bo to są bardzo ważne rzeczy. I on zada wam te 12 pytań i następnie możecie poprosić go, żeby właśnie stworzył prompta na podstawie tego kontekstu. Jest to po prostu banalnie proste. I ja cały czas widzę, że nadal dużo osób tego nie robi. Okej. Bardzo mi się spodobała taka dynamiczna ankieta, jeżeli tak to mogę nazwać. A wiesz może, jakie to jest rozwiązanie i jak to w ogóle potem opublikować? Rozumiem, że w ramach naszego e-commerce'u możemy to opublikować na stronie po prostu. Tak. I teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, ale publikujemy to w komentarzu pod tym podcastem. I zrobimy po prostu wrzutkę i ja opublikuję, znajdę jeszcze jakieś może 2-3 takie rozwiązania, bo to jest właśnie coś, co w zasadzie zmienia optykę i w ogóle dynamikę pozyskiwania też informacji od klientów. Tak, super, bo możemy dopytać, załóżmy o 2 rzeczy typu, czy, nie wiem, rozważasz dodatkowy zakup, albo czy masz jakiś problem na przykład, tak? Czy zauważyłeś, że na przykład, nie wiem, twój zwierzak jakoś się zmienił, albo coś w tym stylu. I rozumiem, że takie 1-2 pytania robimy po prostu na sztywno, bo chcemy to sprawdzić na nie wiem, załóżmy 100 naszych klientach przykładowych, a dalej to AI już dopytuje adekwatnie do udzielanych odpowiedzi. Na przykład. Fajne. Może pogłębiać na przykład w jakim jesteś wieku, skąd jesteś i tak dalej, ale to w taki sposób nie powiedz mi swoje miasto, mój wiek, taka nuda i w ogóle nikt tego nie chce wypełniać, tylko mówi hej, a wiesz co, generalnie dzięki za tę konwersację super się rozmawiało,
Tak jeszcze nawiasem, czy mogłabyś być uprzejmy na tyle, byś mi powiedziała, skąd jesteś, ile masz lat, bo naprawdę nam to pomoże generalnie w zrozumieniu, kim jesteś i skąd jesteś. I zobacz, jak to zmienia optykę. Nie pokazujemy nudnej ankiety, tylko pokazujemy coś, co prowadzi prawdziwą konwersację. To jest mega. Mam tutaj od razu kilka myśli w ogóle, bo tak, po pierwsze to nie jest to taka sucha komunikacja, tylko wręcz taka empatyczna, że ktoś ciebie widzi, nie? To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest mega przewaga e-commerce'u nad sklepami stacjonarnymi, gdzie jasne, możesz zawsze zrobić ankietę wśród swoich klientów, tak? Wystawiając, nie wiem, hostessy i tak dalej, czy zostawiając to na miejscu, natomiast to w e-commerce może zrobić w trybie takim robię to dzisiaj, mam wyniki bardzo szybko i pogłębione wręcz. Wow, niesamowite. Nie słyszałam o tym wcześniej, więc myślę, że to jest jedna z ciekawszych rzeczy, która tutaj może przynajmniej do teraz padła. Tak. I co więcej, masz system marketing automation, który masz posegmentowaną bazę i możesz całkowicie różne ankiety wysyłać do konkretnych osób. Zobacz, dzisiaj AI pozwala nam na spersonalizowanie tej ankiety, że nie pytamy tylko o psa, ale pytamy o konkretnego psa, o konkretnego właściciela. I możemy zrobić naprawdę masę spersonalizowanych komunikacji tekstowo. Bo ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, ja nie jestem oderwany od rzeczywistości. Robienie grafiki kreacji dopasowanej do klienta jest nadal trudne. Ja wiem, że jest generalnie ChatGPT, który działa naprawdę rewelacyjnie. I ostatnio byłem w szoku, jak z żoną rozmawialiśmy o samochodzie i jak ta najnowsza wersja porównała nam różne auta. Ja powiem szczerze, że jakbym był dzisiaj marką motoryzacyjną, to od razu generalnie bym szedł do ChatGPT i się naprawdę mocno zastanawiał, jak mogę to wdrożyć na stronie. Bo ja takie porównania widziałem jakieś około 7 lat temu, jak jeszcze pracowałem ze Skodą. Rzeczywiście marki z Wielkiej Brytanii pokazywały porównania pomiędzy modelami konkurencyjnych marek. I teraz dzisiaj naprawdę wiele rzeczy jest możliwych, ale bardzo dużo właścicieli e-commerce'ów nie ma czasu na to, są tak zestresowani, zagonieni, że nie mają czasu na to eksperymentowanie. A eksperymentowanie jest niezwykle ważne. Tak, zanim pociągniemy wątek eksperymentowania, to jednak chcę zaznaczyć, że w temacie, porównywania konkurencji to nie jest takie proste pod kątem komunikacji, no bo jeszcze musimy wziąć pod uwagę aspekt prawny, więc zakładam, że nie wszędzie to będzie możliwe. Ale dotknąłeś bardzo fajnego tematu pod kątem eksperymentowania. I to, co chciałabym się dowiedzieć, tak z twojej perspektywy, bo jesteś praktykiem, obserwujesz te wdrożenia, bierzesz w nich czynny udział. Chciałabym się dowiedzieć, jak patrzysz na to, jak polski e-commerce wykorzystuje AI? Czy w ogóle wykorzystuje i czy wykorzystuje go w pełni? Powiem tak, polski e-commerce wykorzystuje, ale te top 10%, jak Media Expert, te największe firmy, czy jakieś Morele, to są firmy, które mają bardzo duże budżety i bardzo często przychodzą tak duże firmy jak Google czy Microsoft i mówią, zrobimy coś dla was. To jest standard. Pracowałem w agencjach, więc wiem generalnie, jak to wygląda i często na przykład Google nawet płaci za te wdrożenia, więc oni mają łatwiej. Bo chcą mieć case studies. Bo chcą mieć case studies, dokładnie. A jeśli chodzi o AI, bo to nie jest może takie modne, ale na przykład takie rzeczy jak ramki rekomendacyjne, jak wyszukiwarki używam od dawna. Tylko większość tych rzeczy jest niedopasowana. Nikt tego nie optymalizuje. Raz wdrożona i generalnie zapomniana. A to potrafi podnieść średni koszyk o 15, nawet 30%. I powiem szczerze, optymalizacja wyszukiwarki to nie jest taka banalna sprawa, ale na przykład wiem, że takie, na przykład, podam ci przykład. Załóżmy, że masz na przykład duży e-commerce, który ma tam setki tysięcy SKU-sów i coś się tam sprzedaje, nie? I na przykład na każdą frazę musisz teraz ręcznie coś wpisywać, żeby na przykład pokazać właściwe produkty, które są bestsellerami w danej kategorii. Dzisiaj są rozwiązania AI właśnie w kontekście wyszukiwarek, które automatycznie pobierają ci te dane i nawet porównywałem, właśnie, bo pracuję w jednym z e-commerce, porównywałem sobie dane sprzedażowe z danego dnia z tym, co pokazuje mi wyszukiwarka z włączonym takim filtrem, który uzupełnia te rzeczy dynamicznie, właśnie analizując AI-owo i on dokładnie 1 do 1 to robił. I teraz zobacz, jaka to jest ogromna automatyzacja dla takiej firmy, że na tego ręcznie nie musi nigdzie wprowadzać. Jaki to jest uzysk. A ludzie, którzy korzystają z wyszukiwarek i w ogóle z listingów i z tych filtrów, konwertują nawet 3-4 razy lepiej niż osoby, które w ogóle nie korzystają z tej wyszukiwarki. Bo no to jest nawet udowodnił Google, to nie jest jakaś moja hipoteza, jest tak zwany findability efekt, który po prostu zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia tego produktu, bo nie o to chodzi, żebyś był ekspertem w przyszukiwaniu się w tych wszystkich filtrach, których nikt nie rozumie, tylko chodzi o to, żeby uprościć, ułatwić i skrócić tę ścieżkę klientowi od wejścia do strony, do znalezienia produktu, do dodania do koszyka i finalizacji transakcji. Tak. Natalia Nietubska, która tutaj też była gościnią. Widziałyśmy się na Rzekomersie i brałyśmy udział w tym samym panelu dyskusyjnym.
dokładnie o tym powiedziała, że jest super ważne, żeby uprościć tę ścieżkę klienta, że jak ktoś już wejdzie na naszą stronę, zaczyna klikać pod kątem menu, to żeby miał maksymalnie prosto i szybko od momentu wpisania hasła, wyboru poszczególnych elementów w ramach menu do dojścia po prostu do produktu, którego szuka, bo jeżeli go nie znajdzie albo będzie musiał się za długo przeklikiwać, to po prostu wyjdzie. Zdecydowanie. To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to też jest tak, że to nie są rzeczy, które są super odkrywcze, nie? W sensie my o marketing automation, o ramkach wiemy już kilka ładnych lat, mamy polskie rozwiązania zagraniczne na rynku. Moje pytanie jest takie, to co się takiego dzieje po stronie e-commerce'ów, zespołów, które nad tym pracują, że tak jak mówisz, są wdrożenia, ale potem nie jest to wykorzystywane. Większość zespołów nie ma dedykowanych osób pod CRM marketingu. Większość biznesu tego, powiedzmy, średniego, nie mówię o takich dużych tuzach jak MediaMarkt, Media Expert, bo wiem, że oni mają takie osoby, nie mają odpowiednich osób, które tym zarządzają. Bardzo często marketing automation rzucany do osób od copywritingu, od właśnie SEO, jak rozmawialiśmy, czy od innych osób, które często nie mają pojęcia tej wiedzy, jak tym zarządzić. Ja mam setki pomysłów, na przykład prosta rzecz, polecony koszyk. Można wysyłać normalnie, a można na przykład gradację zrobić w zależności od wartości koszyka. Dzisiaj z AI, odpowiednio to promptując, wiem, bo to też robiłem, można sobie zrobić dedykowany copy do wartości koszyka, do na przykład konkretnej kategorii i to będzie konwertowało 2-3 razy lepiej niż na przykład takie generyki. I teraz moim zdaniem właśnie jest to, że często są osoby wrzucane, które nie mają tym bladego pojęcia. Nawet często jest tak, że nawet nie wiedzą, jak to mierzyć, jak te utemy podpinać. Są takie banalne rzeczy. A już nie mówiąc o w ogóle takiej strategii CRM-owej. I w ogóle AI dzisiaj, wiem, bo też Karen już testowałam, już mam tu setki testów na swoim koncie różnego rodzaju. Dzisiaj AI, jak dobrze opiszesz biznes, dobrze opiszesz kategorię, dobrze zrobisz te raporty, to ci może sam stworzyć strategię CRM-ową. I to nie jest jakby bariera wejścia, że generalnie nie da się tego zrobić, tylko wiele osób po prostu nie wie, jak to zrobić. I nie ma żadnej szkoły CRM-owej. Zauważ, nie ma żadnych studiów, które uczą, jak zarządzać danymi w sposób marketingowy, stricte CRM-owy. Jest bardzo dużo generalnie kursów, jak robić reklamy, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, a bardzo mało jest generalnie gdzieś tam kursów o tym, jak w ogóle podejść do kwestii CRM-owych. Marketing automation, połączyć to z AI-em, połączyć to, wiesz, z taką komunikacją. Ja na przykład osobiście na polskim rynku tego nie widziałem. Okej. Z tego, co słyszę, z tego, co mówisz, no bo praca na własnej bazie klientów, no to jest taka, że możemy potencjalnie zwiększać częstotliwość zakupów naszych klientów albo wartość ich koszyka jednorazowego, co oznaczałoby, że AI wpływa na retencję. Zdecydowanie tak. I teraz jak sobie popatrzymy na koszty mediowe, które rosną z roku na rok nawet o 50%, i jeśli dzisiaj pomyślimy, że mamy na przykład Advantage Plus czy Performance Max, no to teraz tak naprawdę wrzucamy kreację, robimy je z AI-em, chociaż to też jest problem, bo trzeba niedługo będzie kreację oznaczyć, że to jest tam AI created, no i wrzucamy te kreacje i robimy dużo testów. A dzisiaj na przykład, mając własną bazę, która jest pielęgnowana, która nie jest przepalana, gdzie szanujemy też tego użytkownika i coś, co powiedział kolega w ostatnim podcaście właśnie, którym was słuchałem, chyba z sklep biegacza, oni mają taki większą grupę, już teraz nie pamiętam nazwę, ale się niesamowicie zgadzam, że nadal mało marek robi w ogóle centrum preferencji, dostosowuje w ogóle tą komunikację. To jest banał, ale nikt tego nie robi, bo każdy jakby jeszcze robi tą masową wysyłkę, ale dzisiaj w dobie tego, że na przykład Gmail upraszcza to wypisywanie się z bazy. Jeśli na przykład jesteś nieaktywny, on ci wręcz podpowiada, że możesz się wypisać i to jest jeden klik tak naprawdę od wypisania i nie masz tej informacji nawet o tym wypisie, jest bardzo łatwo stracić tą bazę, więc też jakby, żeby w ogóle robić taki mądrą generalnie strategię marketingową, CRM-ową, komunikacyjną, należy mieć też pomysł na to generalnie w zasadzie, czym jest nasza firma, jak chcemy się komunikować, bo nie wystarczy, że mamy właśnie tego jednego klienta i ciągle tego klienta obracamy, ale trzeba właśnie mądrze zwiększać częstotliwość i powracalność i żeby to robić, trzeba wiedzieć, dlaczego ten klient ma do nas powracać i po co. I większość firm z mojej perspektywy, a naprawdę rozmawiałem z wieloma e-commerce'ami w swoim życiu, tego nie wie. Ja myślę, że tutaj jest taki element strategii w tym, to znaczy jak często klient może do nas wracać po nowe produkty, jak często może je kupować, ile ma w ogóle budżetu. Rozmawiałam o tym z Oskarem Lipińskim, tak? No bo
Nie każda kobieta będzie skłonna kupić nową torebkę co miesiąc czy raz na kwartał, tak? My mamy określony budżet do zagospodarowania w skali miesiąca, w związku z tym znowu powinniśmy połączyć w mojej ocenie dane takie związane z demografią, z psychografią naszych klientów, z tym jak chcemy poprowadzić naszą strategię komunikacyjną i jak w tym wszystkim wykorzystać AI. Natomiast to, co bym chciała jeszcze tutaj pogłębić, tak jak wspomniałam, naszą grupą tutaj są przede wszystkim właściciele małych i średnich e-commerce'ów. Jeżeli dotychczas nie wykorzystywali AI, to od czego powinni zacząć? Tak, biorąc pod uwagę to, że wiadomo, zawsze mamy jakiś ograniczony budżet. Od siebie. Od siebie, okej, dobra. Od siebie, czyli możemy nakupować narzędzi i testować na przykład setki narzędzi, jak są często takie miniaturki na YouTubie. Przetestowałam setki narzędzi i tylko te 4 są dobre. Prawda jest taka, że większość to jest po prostu gniot tych narzędzi. One nie realizują pewnych założeń. I bardzo dużo robi osób też swoje narzędzia, nie rozumiejąc nawet tego rynku, dla którego robi te narzędzia. Powinniśmy mieć jedno narzędzie, tak jak Manus czy ChatGPT, ale opanować je bardzo dobrze, ale zanim to w ogóle zrobimy, my powinniśmy w ogóle zbudować pewien taki swój system OS, swój własny. I wiesz, Patrycja, bo już trochę mnie znasz, że jestem bardzo dużym fanem modeli mentalnych. Czyli na przykład, prosta sprawa, zasada Pareto. Bardzo mało osób stosuje, czyli co mi da 80% efektu przy 20% wysiłku, tak? Jakby czym to zrobię? Druga rzecz, brzytwa Akama. Brzytwa Akama to jest, jeśli ktoś ogląda The Walking Dead, tam się pojawiło raz generalnie to słowo, ale ja z tego korzystam, czyli to jest jakby najprostszy możliwy sposób do zaadresowania konkretnego problemu. Albo na przykład zasada first principle thinking. To jest tak, jak zauważyliśmy, jak AI czasami sobie rozbija rzeczy na mniejsze rzeczy, no to jest właśnie to, czyli rozbijanie dużych rzeczy na mniejsze podzadania. Wiesz, że ja mam tam powiedzmy jakieś delikatne ADHD, więc to na przykład bardzo pomaga osobom na przykład z ADHD, że jak sobie rozpiszą duże zadanie na pomniejsze zadania, powiedzmy takie modne, często to się robi w OKR-ach, no to generalnie nagle się pewne rzeczy robią łatwiejsze. No i coś, co ja uważam jest bardzo często pomijane cały czas, to jest refleksja. Jest w ogóle nawet taka technika w AI, refleksja, ale mówię w kontekście refleksji tych osób, czyli siąść 2 dni, nawet poświęcić ten weekend i pomyśleć o swojej strategii, o swoim biznesie, co mi idzie, co mi nie idzie, gdzie mam te takie blind spoty, gdzie na przykład czegoś nie rozumiem, jeśli jesteś słaby w analityce, weź kogoś na te 2 dni, niech ci przejrzy tego analyticsa, bo może generalnie podejmujesz decyzje biznesowe, żeby ładować coś w meta, ale w ogóle meta ci kompletnie nie konwertuje i to są takie rzeczy, że zacznij od siebie, od swoich procesów, spisz swoje procesy, zastanów się w ciągu dnia, co robisz, zrób sobie taką stop klatkę, jak często robisz pewne rzeczy i które rzeczy chcesz zautomatyzować, których nie lubisz, albo w których czujesz się przeciętny. To są takie rzeczy. A dopiero potem kupuj narzędzia. Dopiero potem idź do wdrożenia rozwiązań. I ja tutaj też polecam dla małych, średnich e-commerce'ów rozwiązania takie paraagentowe, jak Manus, Gen, Spark, tylko uważajcie też, żeby tam wszystkich danych nie powielić. Czy na przykład ostatnio bardzo mocny Claude Code, ale on jest często cięższy do wykorzystania, dlatego, że one robią bardzo dużo rzeczy gdzieś tam w tle za was. Ale nie zrobicie nic efektywnego z AI, jeśli nie macie tej podstawy, tego fundamentu. To jest dla mnie klucz. Okej. No dobrze. Przykładowo, że jestem właścicielem małego, średniego e-commerce'u. Rozumiem, że wykupuję najpierw dostęp, nie wiem, do czata GPT czy do jakiegokolwiek innego. Siadam ze sobą, tak jak mówisz, i zaczynam od tego, w jaki sposób ja myślę, funkcjonuje, co można zoptymalizować, zautomatyzować. Okej, to jest dla mnie jasne, tak? To jest taki pierwszy krok do tego, jak ja mogę zupgrade'ować siebie i swój sposób funkcjonowania. Chcę poznać kolejne przykładowe 2 kroki, co zrobić w sytuacji, kiedy tak, mam e-commerce, tak, już mam pewną stałą bazę klientów, prowadzę działania mediowe. Niech to będzie chociażby podstawa na zasadzie Google Ads, jest Meta, może gdzieś jeszcze TikTok. Przykładowo mam wdrożony jakiś podstawowy marketing automation. Co ja powinnam z tym zrobić? Czy powinnam się zwrócić do eksperta AI-owego? I jakby kto to w ogóle może być? Znaczy powiem tak, generalnie są 2 ścieżki. Możecie zrobić to sami i na przykład zrobić sobie, próbować wrzucać na przykład screen, ale oczywiście uważajcie na rzeczy poufne, bo ja tutaj zalecam kupować wersję płatną. Najlepiej Gemini albo Copilot, bo to są takie rzeczy sprawdzone dzisiaj na rynku. Ja ChatGPT tak nie do końca wierzę, czy on generalnie rzeczywiście tam gdzieś pod spodem nie pobiera tych danych, nawet jak napisze swoją regulę, że nie pobiera, to ja mam pewne wątpliwości.
i zacząć wrzucać te dane i odpytywać, co mógłbyś poprawić. I na przykład, żeby ta osoba na przykład zachowywała się jak tam doświadczony specjalista do spraw marketing automation, ale taki prompt nie wystarczy. Dlatego znowu zrobię stop klatkę i cofnijcie się, żeby AI wam pomógł zrobić tego prompta. Ale możecie na przykład też odezwać się do kogoś takiego jak ja, czy ktokolwiek inny, który może wam pomóc zrobić taki skrót myślowy i pokazać pewne błędy, które są bardzo często powielane w współpracy z AI, albo pokazać narzędzia, które będą tak banalnie proste, że od pierwszego dnia zobaczycie ogromną wartość, bo często jest tak, że my błądzimy, bo nie wiemy, tak jak na przykład idziemy do coacha czy psychologa, on zadaje nam pytania, na które byśmy sobie często albo nie zadali, albo nie umiemy na nie odpowiedzieć. No i to jest do tego potrzebna taka osoba jak ja, czy inni eksperci na rynku. I teraz jest bardzo dużo też treści darmowych na YouTube, nie ukrywam, które możecie spożytkować, ale z mojego doświadczenia większość osób nie ma czasu na spożytkowanie tych treści, nawet z najlepszych kanałów i nie ma, to są zmęczeni często po godzinie 19-20, żeby te treści przetrawić i zrozumieć tak naprawdę, o co tu chodzi. A ryzyko jest bardzo duże popełnienia błędu, bo jeśli na przykład dzisiaj weźmiemy sobie AI, nawet tego Manusa i zaczniemy podejmować jakieś decyzje, bo jest taki fajny model mentalny, mapa to nie twoje terytorium. I na przykład to, co można robić Manusem, to można zalogować się do Instagrama i na przykład prześledzić sobie całą konkurencję, to co robią i tak dalej, ale bardzo dużo rzeczy tam nie widać. Pod spodem, co oni robią, jakie produkty kupują, jak się komunikują i tak dalej. I możesz zacząć kopiować bezmyślnie te rzeczy i nagle się okazuje, że wydajesz na mecie bardzo dużo pieniędzy, ale to nie działa, bo nie rozumiesz tego wszystkiego, co jest pod spodem. Okej, brzmi to fajnie. A powiedz jeszcze proszę, bo tak się zastanawiam nad tym, że mamy bardzo dużo możliwości, które nam oferuje AI. Jesteśmy przebodźcowani, mamy mało czasu. Zdecydowanie. Natomiast to, co bym jeszcze chciała poruszyć, to tak trochę unaocznić naszym słuchaczom, w czym faktycznie AI może im pomóc. To znaczy, jakbyś mógł opowiedzieć o jednym, dwóch, może trzech case'ach, gdzie na twoich projektach wdrożyłeś AI, byłeś przy tym, widziałeś, co zostało zrobione i jakie to efekty przyniosło. No na przykład ta jedna rzecz, no to jest ta strategia CRM-owa. Nie wiedziałem końca wdrożenia, bo już się gdzieś tam pożegnaliśmy, ale po prostu generalnie jak zobaczyłem, jak dobrze jest to opracowane i nie musiałem na tym siedzieć tygodnia, tylko zrobiłem tak naprawdę, prompt mi zajął, nie ukrywam, nie 5 minut, nie 15, ale 1,5 godziny na tym siedziałem, ale efekt był po prostu piorunujący. Dodatkowo połączyłem to z konkretnym contentem, bo mam też bazę takiego contentu e-mail marketingowego i zrobiłem te przykłady. Klient był zachwycony po prostu generalnie tym jakby outputem, czyli tym wynikiem tego rozwiązania. Jeśli mówimy o takich rozwiązaniach AI-owych, to powiem szczerze, nie ma jeszcze za dużo wdrożeń, bo firmy się boją wdrażać te rozwiązania AI-owe i bardzo często to jest tak, że to jest jakaś poprawa komunikacji, produktywności, właśnie analizowanie raportów, tego typu rzeczy, ale stricte takich marketingowych rozwiązań jeszcze za dużo nie ma. Ostatnio też rozmawiałam z bardzo fajną firmą, która pomaga robić takie by the looki. To jest w ogóle dwóch chłopaków, Polaków, którzy to robią i oni na przykład bardzo mocno uprościli sposób w ogóle tworzenia treści, takich marketingowych by the looków, bo już nie trzeba znać o tym promptowaniu, tylko nawet podświetla ci się dokładnie sposób, na przykład jak promptujesz graficznie, no to tam powinien być przeważnie jakiś kolor, jakaś cecha, czasami jest jakiś aparat i tak dalej. Ty się nie musisz na tym wszystkim znać, oni to automatyzują, podpowiadają ci nawet różne warianty i to jest dla mnie coś, co w modzie na przykład jest takim kluczem, jakby by the look musi być. No a trzecia, no to mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o te ramki i searcha, no to jak ja bym powiedzmy teraz wdrażał coś w pierwszej kolejności, mając dużo SKU w swojej firmie i na przykład często klienci zgłaszają mi, że powiedzmy nie możemy czegoś znaleźć na stronie lub mamy problem z kategorią, nie wiemy jak do tego podejść, to w pierwszym momencie wdrożyłbym wyszukiwarkę, bo jest masa fajnych rozwiązań na rynku, które pomaga. I taką rzeczą, którą uważam, że zawsze pomaga i wiem, że ona jest sprawdzona, no to są chatboty. Jest bardzo dużo generalnie rozwiązań chatbotowych, które pomagają optymalizować tę komunikację i tak naprawdę na przykład chcemy kupić wózek dla mojego dziecka i nie wiemy, moje na przykład dziecko jest dość wysokie, jest chude i ciężko na niego dobrać wózek. Mogę w każdym momencie skontaktować się z chatbotem, który jest zasiloną wiedzą firmy i spromptować, zapytać go dokładnie jakby, jaki wózek będzie najlepszy. I on mi daje konkretne rekomendacje. Ja powiem szczerze, jeszcze nie widzę takich gen AI-owych rozwiązań za dużo na rynku. Nawet testowałem rozwiązanie od Zalando, które działa bezbłędnie. Więc tu jestem
trochę jeszcze nie to, że sceptyczny, ale wiem, że nadal te tradycyjne rozwiązania oparte o AI typowo klasyczny, machine learningowy, jak właśnie ramki rekomendacji, jak search, czy inne rozwiązania, a radzą sobie dużo lepiej, bo z Gen AI jest jeden problem, że on niestety lubi halucynować. I z tego może być bardzo dużo nieprzyjemności, bo na przykład zaczniemy sugerować, że ta kurtka jest najlepsza i Gen AI napisze, że jest wodoodporna, mamy tego bardzo dużą ilość i nagle się okaże, że sprzedamy tego 10 000, ale okazuje się, że Gen AI sobie wymyślił, że to jest wodoodporna i nagle mam 10 000 zwrotów. Więc dlatego jeszcze nie widzę tylu wdrożeń Gen AI-owych, żebym powiedział, że okej, to są ciekawe rozwiązania branży e-commerce, które są już wdrożone na produkcji. Nadal widzę dużo rozwiązań tradycyjnego AI, który jest bardziej bliskim machine learningowi, czyli tej tradycyjnym podejściu, niż tym podejściu takim Gen AI-owy. Natomiast Gen AI bardzo fajnie się implementuje właśnie w wyszukiwarkach, bo możemy dzięki temu rozumieć, co dokładna osoba pisze. Czyli na przykład nie na przykład czerwone buty na koturnie, tylko taka osoba już może wpisać czerwone buty na koturnie, na wesele do białej sukienki. I to już Gen AI i wyszukiwarka powinien rozumieć. I to są takie właśnie rzeczy, które się zmieniają. I na razie uważam, że bardzo dużo osób jeszcze wpisuje czerwone buty na koturnie, ale to, co zmienia komunikację z AI, to zmieni paradygmat w ogóle sposobu wyszukiwania na stronie. Zaraz do tego wrócę, natomiast chcę zatrzymać się jeszcze na temacie chatbotów, bo nie wiem, czy słusznie, ale dotychczas, tak jak obserwowałam to, co się działo w e-commerce, to, że był taki hype, wszyscy wdrażamy chatboty i było takie bardzo duże zniesmaczenie po stronie klientów, którzy zaczynali pisać z chatbotem i się zaczynali frustrować, bo nie dostawali odpowiedzi na swoje pytania. I teraz jak przeglądam różnego rodzaju raporty, w tym tygodniu przeglądałam raport TPay'a dotyczący płatności i właśnie między innymi wykorzystania AI i podejście Polaków jest takie, że no nie do końca chcemy gadać z chatbotami, no bo właśnie jesteśmy poniekąd zrażeni. Szczególnie jest to trudne w sytuacjach takich, gdzie jest potrzeba eskalowania, czyli na przykład coś jest nie tak, jest jakaś reklamacja. No i teraz pytanie, jak podejść do tego mądrze po stronie e-commerce'u, tak? No bo znowu, po stronie naszych kupujących jest tam już teraz takie zniesmaczenie, że no niekoniecznie, ale z drugiej strony no po stronie e-commerce'u jest potrzeba, żeby zoptymalizować tę pracę, więc jak to teraz wyważyć? No właśnie, ja też zaznaczę, że nie jestem żadnym specjalistą od chatbotów. Chatboty to jest coś, co ja lubię gdzieś tam obserwować od wielu lat i powiem szczerze, trzeba to właśnie wyważyć mądrze. I teraz na przykład jest taka nawet reklama T-Mobile, która wręcz mówi, że tam będzie komunikacja zawsze proludzka, ale to jest niemożliwe na dłuższą metę dla małych e-commerce'ów. Jak na przykład dokonać zwrotu, na przykład na czym polega zwrot, kiedy dostanę pieniądze, to można zautomatyzować. To są rzeczy powtarzalne i naprawdę tutaj nie halucynuje nic. I teraz kwestia jest taka, że z tymi chatbotami jest tak, że można bardzo łatwo reguły ustawić. Jeśli na przykład 2 razy ona osoba pyta o to, czy na przykład i powtarza się to pytanie i nie dostaje odpowiedzi, to możemy spróbować przekierować taką osobę do po prostu konsultanta. To jest naprawdę banalne. Wręcz powiedział, że Claude, czyli od Antropika, mają nawet taki indeks frustracji, przeklinania i to nawet już większość firm zaadaptowała, bo widzą, że jeśli coś jest bardziej frustrujące, no to generalnie jest pewnie trudne do przejścia. I można to bardzo łatwo wyłapywać. Co więcej, nowe rozwiązania, jak i takie chatbotowe, zapisują sobie w tak zwanych logach te informacje, na przykład kto o co pytał i na przykład możemy sobie potem nawet zrobić analizę sentymentu, jaki jest poziom frustracji, więc to jest trochę inny sposób do podejścia budowania chatbotów, kiedy kiedyś budowało się pętlę if else, jeżeli to zrób to, a jeżeli to zrób to. Teraz możemy tak wytrenować AI, że on generalnie będzie też pewne rzeczy eskalował, od razu przełączał na infolinię. Tak. I ja tak mam, nie chcę robić reklamy, ale ja między innymi korzystam z mBanku i tam faktycznie ten czat po stronie klienta jest świetny. To znaczy, jak wchodzisz, to albo ci podpowiada na przykład, gdzie znaleźć konkretne rzeczy w ramach twojego konta i bardzo szybko jesteś w stanie sobie sam pomóc. Chociaż przy newralgicznych tematach też jest od razu komunikat, zaraz przełączę cię do konsultanta. I to przełączenie też trwa, nie wiem, 10, 15, może do 30 sekund. Działa to po prostu rewelacyjnie. Natomiast to jest bank, gdzie wiadomo, że tutaj musimy zadbać o zaufanie naszych klientów, tak? To faktycznie musi być wszystko zaopiekowane. Po stronie e-commerce'ów dotychczas chyba się nie spotkałam z tak dobrym komunikatem ze strony właśnie chatbotów. Ja myślę, że znam takie właśnie przykłady. Okay. Jeden z nich to jest z branży dziecięcej, teraz dokładnie chyba Kraft albo
Coś generalnie z tego pamiętam, jest taka firma, zostawimy komentarz użytkownikom, żeby sobie też przejrzeli, bo to jest fajny w ogóle czat, ja go testowałem i naprawdę nieźle działa, ale myślę, że użytkownicy znajdą jakieś babole, które z tego wyjdą. To nie jest doskonałe, natomiast ja testowałem sobie przed naszym w ogóle spotkaniem, żeby zobaczyć, jak będę szukał wózka, bo mam przecież 17-miesięcznego chłopaka i właśnie przecież wózek szukałem, mówię, dobra, sprawdzimy go na czymś, na czym to bardzo dobrze przeszedłem. I powiem szczerze, całkiem fajnie działa ten chatbot, ja byłem zaskoczony i wiem, że na przykład jest to właśnie powered by GenAI, a nie jakieś pętle if else, czyli jeżeli to zrób to i działa to całkiem naprawdę dobrze, więc to jest kwestia moim zdaniem połączenia hybrydy. Nawet T-Mobile mówi, że w reklamie, że on nigdy nie będzie nigdy nie będziesz kontaktował się z AI-em, a ja wręcz widzę, kto przychodzi teraz do T-Mobile'a, Cezary Kui, który jest ogromnym, jest naprawdę jednym z lepszych specjalistów od chatbotów i będą to automatyzować, bo nie da się skalować dzisiaj biznesu bez AI i automatyzacji. To jest jakby, nie odżegnamy się od tego, to już jest coś, jeśli dzisiaj na przykład próbujemy negować, że albo liczyć na to, że AI nie rozwinie się w takim tempie, jak myślimy, to życzę generalnie tym osobom powodzenia, bo jest nadal duża część takich osób. Ja też nie jestem jakby super pro AI, ale staram się to wyważyć mądrze i uważam, że firmy nie będzie odwrotu w wdrożeniu AI automatyzacji w dzisiejszym świecie. Naprawdę, ja tego nie widzę. No ja jestem przekonana, że nie będzie odwrotu i mam takie też w sobie przekonanie, że to, co z tym zrobimy i gdzie będziemy, czy będziemy rosnąć, czy będziemy spadać, zależy w dużej mierze od naszej elastyczności, tak? Bo jeżeli jesteśmy elastyczni, obserwujemy, że tak, tu jest trend, musimy się tego po prostu nauczyć, tak? I tyle. I po prostu szukać faktycznie możliwości, jak to może polepszyć nam pracę na co dzień, gdzie możemy przełożyć naszą uwagę, tak? Czyli nie robić powtarzalnych rzeczy, a na przykład zająć się strategią. Natomiast chciałabym poruszyć jeszcze przynajmniej 2 wątki, mamy jeszcze chwilkę czasu. Pierwsza rzecz jest taka, wspomniałeś przy wyszukiwarce, że to w jaki sposób będziemy wykorzystywać AI, wyszukiwać produktów, wpłynie na to, co będzie się działo na stronie. Jakbyś mógł mi rozwinąć jeszcze ten temat? Na razie uważam, że to jeszcze dzisiaj nie jest jakby możliwe, ale będzie. Czyli, że strona, to jest w ogóle taka stara koncepcja, strona będzie dostosowała się do klienta, czyli strona będzie się zmieniała pod klienta. Ja wiem, że na przykład są takie rozwiązania jak VS Code i Lovable, oni już kombinują, żeby właśnie na front wgrywać się. Moim zdaniem na razie to jeszcze nie jest ten moment, ale dajmy perspektywę roku, 2. I teraz w ogóle bardzo mocno się będzie też zacierał świat interfejsu głosowego z tym fizycznym. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że wszystko będzie głosowe, to jest bzdura, sorry, ale nie będzie. Rozmawiałem na to ostatnio właśnie podczas jednego szkolenia z AI Growth z osobami z Ubera, które jednak mają duże gdzieś tam też doświadczenie i też to samo powiedziały, że tak nie będzie, że nagle wiecie, w metrze będziemy sobie z głosówek korzystać, będzie potrzebny ten interfejs graficzny, ale e-commerce musimy zadbać też o interfejs głosowy, bo on działa dużo lepiej, coraz lepiej, coraz więcej rozmawiamy z takimi chatbotami jak ChatGPT czy ewentualnie Gemini głosowo i działa to rewelacyjnie. Jest takie rozwiązanie jak Sesam, tutaj polecam sobie sprawdzić, jeśli pamiętam sesam.com. Symulacja jest tak realna, że na 5 razy jak pokazywałem to swoim znajomym i zaczęli rozmawiać z tą osobą, powiedzmy z tym bytem, trochę jak w Her, w tym filmie, to zawsze się uśmiechali i zawsze generalnie ich ta osoba rozbawiała. Więc zobaczmy, że to nie jest tylko tak, że będzie obsługa klienta, ale to może być jeden z naszych najlepszych sprzedawców. Ja jestem nawet pewny, powiem coś niepopularnego, że te ramki, o których dzisiaj mówimy, za rok, 2, 3, one mogą się odejść do lamusa, bo ono tak dobre rekomendacje, tak dobrze cię ten AI wypyta, że dokładnie w punkt będzie pokazywało ci ten konkretny produkt. W to osobiście wierzę. Dobra, spróbujmy sobie zwizualizować za, 2, 3, 5 lat e-commerce. To znaczy, że będę sprawdzała coś bezpośrednio w czacie GPT, typu, znajdź mi najlepsze Adidasy za, 500 zł, czy będę wchodziła na stronę e-commerce'u i coś tam robiła? Spróbujmy pociągnąć. Raczej moim zdaniem to będzie właśnie ten chat GPT, będzie tym interfejsem głównym, co już widać powoli. Wiadomo, nie udała się ta rewolucja, że będziemy kupować przez chat GPT, co nie znaczy, że tak jak z QR-kodami kiedyś było, pamiętasz? Tak, nie byliśmy jeszcze gotowi na to. Nie byliśmy na to gotowi, ale 3-4 lata, jeśli wejdzie w ogóle ta Gen Z, którzy są bardziej, powiedzmy, tacy mobilni. TikTok dzisiaj tak naprawdę jest jednym z głównych wyszukiwarek dla nich, już nie Google, nie? Bo to się zmienia i to w ogóle sposób, jaki AI Overview dzisiaj działa i jak zwracam informację, jak podpowiada,
to kluczem w ogóle dla większości e-commerce'ów będzie poukładanie sobie danych, poukładanie sobie feedu, żeby w ogóle byli cytowani w tych wynikach, tych top 5. Bo jak tam nie będziesz, to prawdopodobnie nie będziesz nigdzie, albo będziesz stracić 25 do 30% ruchu. Już dzisiaj to widać, że ten ruch generalnie jest bardzo mocno drivowany przez AI. Dlaczego? Bo po prostu ta komunikacja, ten sposób nawigacji, ten sposób wyszukiwania jest dużo płynniejszy, swobodniejszy. Nikt nie chce się przeklikiwać przez milion kategorii. Nikt na to nie ma czasu. Tak, Ludzie totalnie. szukają wygody. Tak z żabką. Żabka jest wszędzie, żabka jest wygodna, żabka jest dostępna. I to trochę będzie właśnie trochę jak z AI. Super, ja się absolutnie zgadzam pod kątem tego, co mówisz. Czyli będę wchodzić do swojego czata GPT, prawdopodobnie głosowo wrzucać tutaj komendę i rozumiem, że będę dostawała rekomendacje, załóżmy, z różnych sklepów. Ja myślę, że ten temat pod kątem tego, co zwraca ChatGPT, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie, to jeszcze jest trochę taki temat typu czarna magia, jeszcze nikt nie wie do końca, jak działać. Faktycznie tematy związane z układaniem feedu, z SEO tutaj są bardzo mocno do przodu. Natomiast zastanawiam się jeszcze, co dalej będzie się działo na stronie de facto e-commerce'u, czy to będzie D2C, czy jakiś retailer, bo wspomniałeś, że mogą zniknąć te ramki rekomendacji, ale teraz się zastanawiam. Zadam pytanie czatowi GPT, załóżmy, dostanę tam bezpośrednio rekomendacje i potem co wchodzę na stronę i co widzę? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo za 2-3 lata nie wiadomo granie jak to będzie. Moim zdaniem ten interfejs będzie mocno uproszczony, będzie dużo... Myślę, że tutaj odpowiedzią są marki D2C. Te takie największe marki D2C na świecie, jak z tego co pamiętam marka AG1, które prezentują korzyści, prezentują pewne aspekty, już nie opis produktowy, nie jakiś rozbudowany opis, z czego to się składa, bo już klient będzie wyedukowany, już będzie dokładnie wiedział. ChatGPT czy inne rozwiązania mają też taką funkcję personalizacji. One będą nas dużo lepiej znały niż my samych siebie. I dzięki temu będą nawet już proaktywnie podpowiadały pewne rzeczy. My nawet, powiem szczerze, ja jestem przekonany, za 2-3 lata my tego nie będziemy wyszukiwać, tylko te modele będą crawlować nasze poprzednie konwersacje i będą proaktywnie podpowiadać konkretne rzeczy. Znać nasz kalendarz. Na przykład, słuchaj, a ty w piątek idziesz na imprezę, a masz kupione spodnie to i to? Nie? To może generalnie, to masz te 5 propozycji i to jeszcze by the looku. Tyle to kosztuje w różnych zakresach cenowych. Moim zdaniem ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądał interfejs za 300 lata, bo ja jestem już 20 lat w tym rynku i ten interfejs się bardzo mocno zmienił. Bardziej moim zdaniem to będzie konwersacyjne, na takiej zasadzie to będzie wyglądało. Czy to za 3 lata będzie tak wyglądało jak ja, że cały ten e-commerce się będzie dostosowywał do użytkownika? Oczywiście, że nie, bo większość e-commerce'ów nie będzie się potrafiło tak szybko do tego dostosować. Oboje wiemy, że w ogóle zmiana e-commerce'u i dostosowanie tego jest bardzo drogie, no ale po to są takie rozwiązania jak VS Code czy Revival, które będą jakby takim nowym frontem i dzięki temu będziemy mogli bardzo szybko dostosowywać pewne rzeczy, personalizować tę komunikację. Tutaj przypomnę sobie jeszcze taką ciekawą koncepcję szefa Coca-Coli od AI. To nie jest taka wcale stara koncepcja, gdzie on właśnie pokazywał tą ścieżkę klienta i w zależności od twojego nastroju, od tego od dnia, miał proponowane różne sugestie, muzykę. To będzie bardzo spersonalizowana ścieżka. Ciężko sobie dzisiaj wyobrazić, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale ja sobie tak wyobrażam właśnie, jak szef innowacji w Coca-Coli, że to będzie bardzo spersonalizowana ścieżka w zależności od twojego właśnie humoru, poczucia, ilości spotkań, różnych rzeczy, które nawet nie uświadamiasz sobie na co dzień. Czy tak zwanych punktów życiowych, czy to jest poniedziałek, czy może bardziej piątek. Jak ci się kończy tydzień, no to wiadomo, że masz mniej energii i twój nastrój może być trochę gorszy. I wtedy możesz mieć ochotę na przykład na pizzę, na coś zdrowego, albo w ogóle pójść do kina. Przyznam, że przeraża mnie ta wizja. Znaczy, ja pod kątem AI i dopasowywania różnych rzeczy na podstawie mojej historii, to jest fajne, tak? To jest tak, że okej, może coś trafić w mój punkt zainteresowań, natomiast jestem przekonana, że coś, o czym my tak zapominamy na co dzień, właśnie idąc w tę wygodę, to jest aspekt w ogóle takiej naszej ciekawości.
bo myślę, że tutaj Spotify czy Netflix są najlepszymi przykładami, gdzie wchodzimy i jasne jest to, czego my dotychczas słuchaliśmy, ale poznawanie nowych rzeczy jest czymś, co nas w ogóle rozwija, tak? Wypycha nas ze strefy komfortu, dlatego przyznam, że trochę jestem przerażona w kontekście tego, co powiedziałeś, tak? Że ja nawet nie będę musiała się zastanawiać, bo tutaj mój czat, z którym pracuję na co dzień, będzie mi podpowiadał jakieś rzeczy. Natomiast myślę, że tak absolutnie może być. Dlatego tutaj chcę jeszcze zadać jedno pytanie. Biorąc pod uwagę tę wizję, która potencjalnie może nas czekać, to co teraz już e-commerce powinny robić? Gdzie położyć swoją uwagę, swoje budżety, swoje kompetencje, tak, żeby dostosować się do tego zmieniającego się świata, ale też budować swoją przewagę konkurencyjną, o której powiedziałeś na początku. Moim zdaniem to, co myślę, że oboje wiemy, to przestać pracować w silosach. Zacząć wspólnie pracować, czyli jakby ja czytałem w ogóle bardzo ciekawy artykuł w MIT, generalnie to jest taka jedna z lepszych gazet, tam są artykuły czasami na 12 stron i na przykład co charakteryzuje najlepszych CEO, którzy tworzą nowe, takie powiedzmy, nowe silniki wzrostu. To, że właśnie oni robią taką kokreację, jeśli chodzi o budowanie, bo nikt nie jest w stanie sam tego zrobić. I teraz na przykład najgorsza rzecz to jest, wchodzi tak zwany hipopotam do pokoju i on najlepiej wie, jak ma ta ścieżka wyglądać. On tego nie wie, bo jeśli ktoś jest 50-latkiem, a nowa generacja to jest generacja Z, to nie ma bladego pojęcia, jak ta generacja Z myśli, jak się porusza, jakie ma wartości. Ona ma zupełnie inne wartości. Teraz ta kokreacja jest bardzo istotna, żeby burzyć te silosy i współpracować razem. A takim pierwszym krokiem, który można robić prawie każda firma, oczywiście nie jest to proste, to spróbować stać się firmą, która to fajnie nazwało Y Combinator, to jest wyszukiwalna, czyli podłączyć sobie dane do AI, ale oczywiście w mądry sposób i żeby każdy mógł korzystać z tej wiedzy, a nie tylko wybrane osoby. Bo dzisiaj największym silosem w organizacjach jest to z mojej perspektywy oczywiście, że my nie możemy mieć dostępu do danych, a nawet jak mamy, to większość osób nie potrafi po prostu z tych danych skorzystać, bo nie wie jak. Nie wie o co zapytać, gdzie sprawdzić, gdzie są dokładnie te raporty, nie ma tego zrozumienia. I takim właśnie jedną rzeczą, którą uważam jest bardzo może niełatwa, ale da bardzo duży też taki powiedzmy współczynnik wzrostu, to jest możliwość rozmawiania z danymi i już są w Polsce firmy, które to robią. Na przykład rozmawiają z Sunrise'em i nie muszą przeszukiwać wszystkich danych, tylko na przykład mówią, które ramki sprzedawały się najlepiej na karcie produktu, które produkty najlepiej atrybuowały, czego dać mniej, czego dać więcej i dzięki temu mają przewagę już konkurencyjną na starcie. Super. Mega ciekawe. Z punktu widzenia budowania zespołów i też rozwoju firm, to co ja obserwuję, to często CEO, founderzy, jakkolwiek nazwiemy, osoby zarządzające, nie przedstawiają całego obrazka ludziom, którzy pracują dla tej firmy. To znaczy, jest gdzieś powiedziane, taki jest cel, gdzieś tutaj niżej jest pracownik, on przychodzi i robi swoje obowiązki, natomiast brakuje takiej komunikacji na temat tego, że to jest nasz cel. W taki sposób zamierzamy to osiągnąć. Taki mamy plan na poszczególne miesiące, taki jest nasz wynik. Ja miałam to szczęście, że byłam w takich firmach, gdzie były regularnie takie spotkania i ten przepływ następował, więc dużo łatwiej było wykonywać też swoje obowiązki, bo była świadomość tego, że moje działania przekładają się do tego wyższego celu, więc myślę, że z jednej strony to, co mówisz, to jest kwestia wykorzystania tego rozwiązania i nauczenia ludzi, jak z tego korzystać, ale ja bym dodała ten aspekt taki absolutnie ludzki pod kątem komunikacji. Rozmawiajmy. Coś, czego myślę, że nam bardzo brakuje. Zdecydowanie. Ja powiem coś, co jest odpowiedziane przez wszystkie przypadki, w wszystkich podcastach, łącznie od tych najlepszych, jak na przykład Anderson Horowitz, czy ewentualnie Lex Friedman. Wszyscy o tym mówią dzisiaj, nawet całe, powiedzmy, Stany, ale też już Polska, że jest tak zwany zmysł, czyli tak zwany taste, że to będzie w ogóle powodowało, że jedna firma będzie rosła, a druga nie. I ogólnie to, co powiedziałaś też o retailerach i o markach, bardzo ważnym aspektem będzie budowanie marki, takie budowanie więzi z klientem. Tak. I to jest coś, na co wiele marek po prostu dzisiaj nie stać, albo nie chcą to robić, albo nie wierzą, ale długoterminowo to się obroni, bo dzisiaj największymi markami, jak na przykład marka Skims od firm, od Kardashianek, jest jedną z największych marek e-commerce'owych na świecie.
I to są rzeczy, o których się cały czas jeszcze nie pamięta, nie zapomina, więc dla mnie też uważam, bardzo dużym takim motorem wzrostu będą media społecznościowe i budowanie marki, ale nikt o tym nie mówi, nie tylko AI. I to jest wbrew pozorom bardzo trudne i to spowoduje długoterminowo, że niektóre marki dzisiaj małe, średnie będą bardzo duże. Tak, ja myślę, że mamy kilka fajnych przykładów, czy z polskiego rynku, czy z firm zagranicznych, gdzie to community się buduje, bo jest zrozumienie po stronie ludzi, którzy tym zarządzają, że to nie jest tylko marketing sensu stricto, tak? Tylko rozmawiamy o tym, żeby faktycznie tego klienta zaangażować w doświadczenie. O tym rozmawiałam z Marcinem i z Markiem w jednym z ostatnich odcinków. Mam nadzieję, że ta świadomość będzie rosła. To też jest plan taki, żeby w kolejnych odcinkach pogłębić te tematy i pokazać, co można fajnego naprawdę zrobić z takim e-commerce'em, żeby nie myśleć krótkoterminowo, tak, dzisiaj wynik jest taki ROAS, tylko myśleć długoterminowo o tej wartości klienta i jak ją budować. Powoli musimy się zbliżać do końca. Na sam koniec chciałabym ci zadać jeszcze jedno pytanie, mianowicie, gdzie szukać wiedzy o AI? Gdzie ty się edukujesz? Okej, to jest świetne pytanie. Różnie. Nie mam jednego dobrego medium, ale chyba dla mnie takim medium to jest YouTube, Twitter, LinkedIn i ja staram się śledzić konkretne kanały, konkretne osoby. Nie robię sobie z mózgu papki, przede wszystkim nie śledzę wszystkiego, co jest dookoła, tylko tak jak ci mówiłem, Patrycja, jestem bardzo wybiórczy, bardzo selektywny i szukam osób, które myślą inaczej. Nie kopiują treści jak 90% internetu, tylko staram się zobaczyć, czy ta osoba ma inny sposób myślenia. Dlaczego? Bo to jest osoba, która da mi dużo więcej, niż osoba, która po prostu daje mi treści. Jest masa treści, jak na przykład Adrian Killer robi bardzo takie świetne podsumowanie, jest świetnym montażystą, na przykład podsumowanie AI, to w zupełności wystarczy. Ja też polecam subskrybować newslettery AI. Tutaj nie polecę żadnego konkretnego, bo jest ich masa, ale na Substacku jest bardzo dużo też podbijanych newsletterów AI i polecam subskrybować jeden konkretny newsletter, nie 20, bo znowu zrobi wam się po prostu woda z mózgu. Mogę polecić osobę, gdzie przechodziłem pierwsze szkolenie i wiem, że zajmuje się AI, wiem, że wykłada na Harvardzie, jest praktykiem, to jest Gianluca Mauro. I on ma swój newsletter też bardzo fajny, bo często robi takie demistyfikacje. Cały internet pisze o jednym, że AI to jest taki, że wyszedł nowy model, ojeju, DeepSeek zaora rynek, a on pisze, że nie i dokładnie opisuje dlaczego nie, bo to jest osoba, która jest praktykiem 10 lat, no i podkreśla, wykłada na Harvardzie, Harvard go zaprosił na te studia, więc to jest osoba, więc tam i ja na przykład dla mnie osobiście też YouTube jest dużym medium, bo tam często widzę długi content i ja mogę sobie pewne rzeczy przemyśleć, uświadomić. A Twitter jest po to, żeby śledzić trendy. Adrian, tutaj musimy dzisiaj zrobić pauzę. Ja ci serdecznie dziękuję za to, że przyjechałeś z Poznania, tak więc wiem, że dzisiaj z samego rana jechałeś. Wielkie dzięki za to, czym się dzisiaj podzieliłeś. Myślę, że tutaj padło dzisiaj bardzo dużo takich wartościowych informacji, gdzie faktycznie inwestować, na co postawić, gdzie ten AI może nam pomóc. A wy słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, w lajkach, czy wam się podobało i na pewno wrzucimy te linki, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dzięki. Dzięki.